Jeśli chodzi o rosyjską myśl techniczną, można mieć nieodparte wrażenie, że wiele osób uważa ją za coś równie często występującą co jednorożce albo Yeti, ale w przypadku kolei transsyberyjskiej tej słusznie należą się słowa uznania. To jedno z najwybitniejszych osiągnięć rosyjskiej myśli technicznej. Do tego Rosjanie mogą chwalić się, że to najdłuższa trasa kolejowa na świecie. Liczy 9289 km. Taka odległość to niemalże tak, jakby pojechać z Warszawy do Lizbony, wrócić i pojechać z powrotem do Lizbony. Znacie kanał Ciekawi Świata? No to pora byście poznali. Zaprzyjaźniony kanał ma ciekawy materiał dotyczący 10 najdroższych kotów na świecie. Przekonaj się, ile kosztują. Polecam zasubskrybować kanał, bo warto. Link jest pod filmem. Jest dłuższa od muru chińskiego. Trasa łączy Daleki Wschód z europejską częścią kraju. Ma swój początek w stolicy, w Moskwie, a ostatnią stacją na trasie jest Władywostok. Choć nie brakuje głosów, że tak właściwie ta najprawdziwsza kolej transsyberyjska uwzględnia 7000 km wschodniej części magistrali. Oddano ją po raz pierwszy do użytku w 1904 roku, a rok później już można było spokojnie odbyć podróż koleją z wybrzeża Oceanu Spokojnego do Europy Zachodniej. Pojawienie się tej trasy umożliwiło Rosjanom uzyskanie łatwego dostępu do bogactw naturalnych Dalekiego Wschodu i Syberii. Do tego bardzo istotnym czynnikiem była możliwość przerzucania swoich wojsk z zachodu na Daleki Wschód, co ostatni raz zdarzyło się w czasie wojny Rosji z Japonią. Pracę rozpoczęto równolegle na wielu odcinkach w drugiej połowie maja 1891 roku. Wówczas, czyli w czasach carskich, o projekcie mówiono, że to nie kolej transsyberyjska, a Wielka Droga Syberyjska. Budowano ją równolegle z dwóch końców, od Czelabińska do Nowosybirska i od Władywostoku do Chabarowska na Dalekim Wschodzie. Przy tak masywnej kolei oczywiście napotykano trudności. W 1901 do pełni szczęścia brakowało tylko 2 odcinków, żeby już połączyć stolicę z Władywostokiem. Problematyczne było obejście jeziora Bajkał. Ten odcinek, nazywany koleją krugobajkalską, liczył 330 km długości. W tym miejscu budowniczowie musieli stawić czoła niezwykle stromym brzegom jeziora, gdzie pojawiały się często, gęsto, niemalże pionowe ściany sięgające 400 metrów nad poziomem wody. Warunki były wręcz karkołomne, stąd zdecydowano się na ułożenie trasy po części w tunelach, a po części na sztucznie wykutych półkach skalnych. A mowa jest o roku 1901, czyli budowniczowie nie mieli tego luksusu korzystania z potężnych maszyn. Wszystko musieli wykuć ręcznie, przy pomocy niezawodnych kilofów. Jedynym mankamentem był układ skał. Aby z nimi się rozprawić, robotnicy z kilofami w rękach musieli być spuszczani na linach i niemalże wisząc w powietrzu musieli kuć wyjątkowo strome zbocza. Odcinek krugobajkalski był wyzwaniem jeszcze pod kątem logistycznym. By zapewnić płynną pracę, zorganizować trzeba było przeprawę kolejowo-promową. Wiosną i latem brzegi Bajkału łączyły 2 lodołamacze, natomiast zimową porą, kiedy jezioro pokryte było grubą lodową taflą, na powierzchni lodu układano tory kolejowe, po których trakcja konna ciągnęła pojedyncze wagony. Co ciekawe, po oddaniu trasy do użytku nie zrezygnowano z lodowej przeprawy kolejowej. Chciano tym samym zwiększyć przepustowość dostaw broni i żołnierzy na Daleki Wschód. Według wyliczeń w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej jakieś 3000 koni przetransportowało na front 2000 wagonów. Oczywiście Rosja przegrała wojnę z Japonią, ale to już inna historia. Pełnoskalowe podróżowanie pociągami na trasie Moskwa-Władywostok zaczęło się dopiero w czasie I wojny światowej w 1916 roku. Ponad 100 lat temu taka daleka podróż zajmowała sporo czasu, bo 2 tygodnie. Dziś taka podróż już nie trwa 2 tygodnie, tylko średnio 144 godziny. Dla przypomnienia, doba trwa 24 godziny. Zatem w podróży pasażerowie spędzają aż 6 dób. Trasa jest obsługiwana przez wiele różnych pociągów, ale tylko jeden skład cieszy się największym uznaniem. To skład firmowy Rossija. Odjeżdżając z dworca jarosławskiego w stolicy Rosji, pasażerowie mają nietuzinkową okazję przemierzyć aż 8 stref czasowych, 19 regionów, przecinając łącznie 16 rzek, zatrzymując się m.in. w Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Krasnojarsku czy Chabarowsku, łącznie aż na 59 przystankach. Oczko w głowie władzy po raz pierwszy uruchomiono w 1966 roku. Podczas podróży pokonuje się ponad 3000
3900 mostów. W celach propagandowych pomalowano wagony na wiśniowo, choć potem z czasem zmieniono kolor na czerwony czy zielony. I mimo upływu lat linia wciąż cieszyła się powszechnym uznaniem. W patriotycznym odruchu w 1993 roku składowi nadano oficjalne barwy rosyjskiej flagi. Oczywiście przy takiej dumie narodowej wagony muszą koniecznie być produkcji rosyjskiej. W te zaopatrywani są dzięki zakładom mechanicznym w Twerze. Jak na perełkę mknącą po rosyjskich torach przystało, wszyscy na nią dmuchają i chuchają. Do wizytówki rosyjskiej kolei przyjmowano jedynie najlepszych, czyli przeprowadzano każdorazowo ostrą selekcję personelu. Konduktorem mogła zostać tylko osoba z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem. Mało tego, miała mieć wyjątkowe kwalifikacje interpersonalne i biegle władać językiem angielskim. Aby mieć pewność, że pociąg będzie działał bez zarzutu, zatrudniono nawet dedykowanego pracownika technicznego, który obchodzi pociąg trzykrotnie w ciągu doby, aby w razie czego naprawić niespodziewane usterki. Do dyspozycji pasażerów są 3 typy wagonów. Największą popularnością cieszy się wagon płackartny, w którym jest 9 niezamykanych boksów, gdzie są kuszetki po 2 na górze i 2 na dole, plus 2 półki do spania na korytarzu, górna i dolna. Do tego wagon wyposażono w 2 ubikacje, gniazdka elektryczne i obowiązkowo samowar z wrzątkiem, żeby sobie zaparzyć herbatę. Za dodatkową opłatą jest bielizna pościelowa, a najważniejszą kwestią była otwartość boksów, dzięki czemu pasażerowie mogli w trakcie podróży się integrować. Tu podróżować mogło 54 pasażerów, gdzie bilet kosztował jakieś 1000 zł. Obecnie wymieniono wagon płackartny na dwupiętrowe. Podobno są nieco droższe. Lepszymi wagonami są tak zwane kupiejne, czyli takie, gdzie przedziały są już zamykane i mieszczą się 4 osoby. W sumie do wagonu wejdzie 36 pasażerów, którzy mogą skorzystać z telewizora w każdym przedziale. Tym razem bielizna pościelowa jest w cenie biletu. Można skorzystać z przycisku przywołującego konduktora, czy z wyjątkowo nowoczesnej karty elektronicznej, przy pomocy której można zamknąć przedział. Do tego, jako że płaci się więcej, bezpłatnie podawana jest kawa i herbata. Najekskluzywniejszymi wagonami są te typu SW. Przestrzenne dwuosobowe przedziały z 2 dolnymi kuszetkami mają telewizory, bezpłatne kapcie, przybory toaletowe, prasę i ręcznik. Do tego konduktor osobiście dostarcza pasażerom ich posiłki. Generalnie ceny się różnią. Jeśli komuś zależy na tym, aby odbyć podróż z Moskwy do Władywostoku, to generalnie na bilet trzeba przeznaczyć jakieś 1200 zł. Przy czym, jeśli decyduje się na mniej oblegany termin i rezerwuje się bilet z odpowiednim wyprzedzeniem, taki bilet może kosztować nawet poniżej 400 zł. Najczęstszymi pasażerami są podróżujący służbowo-wojskowi, ci jadący na lub powracający z urlopu, którym wojsko za podróż płaci. Do tego dochodzą pracujący dla kolei kolejarze, którzy mają spore ulgi. Jeśli chodzi o cywilów, to nie brakuje tych, którzy zwyczajnie boją się latania. W tej mierze najsłynniejszym pasażerem był David Bowie, który panicznie bał się latać. Nie brakuje również tych, którzy pragną poznać Rosję lepiej. Nie brakuje turystów z zagranicy, ale także rodzimych Rosjan, bo w myśl starego powiedzenia prawdziwy rosyjski patriota musi chociaż raz odbyć podróż koleją transsyberyjską. Z racji, że w pociągu działa Wi-Fi, pasażerowie chętnie wrzucają na media społecznościowe zdjęcia ze swojej niezapomnianej podróży. Zdecydowana większość pasażerów chwali sobie podróż. Ich zdaniem 6 dni podróży umożliwia im wyciszenie się, nabranie dystansu i zrozumienie siebie oraz otaczającego ich świata. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.